W spontanicznej demonstracji wzięło udział kilkadziesiąt tysięcy głównie młodych ludzi. Obrońcom pseudoelit udało się zmobilizować jedynie nieliczne grupki starszych ludzi. 500+ rujnuje państwo. 500+ naprawia państwo. Posłanka mieniąca się tytułem profesorskim dała w Sejmie kolejny popis chamstwa. Pseudoidol młodzieży, organizator obskurnego przystanku Woodstock, dał popis chamstwa, obrażając posłankę Krystynę. Zamknijcie mordy. Niech pani spróbuje seksu. Poczuje pani rozluźnione plecy, a przez to w głowie też się może poukładać. Seks z glutem ropy byłby przyjemniejszy niż dotykanie takiego obleśnego karła jak ty, odpowiedziała na Twitterze prawicowa dziennikarka Ewa. Jutro będzie zimno. Jutro będzie ciepło. Przez 8 ostatnich lat. Przez ostatnie 2 lata Gościem będzie publicysta pan Bronisław. gościem będzie reżyser pani Agnieszka. Starcie. Nasza lepsza, co? Ja uważam, że nasza lepsza się biorą za łby, tam się kotłują, wyrzucają się z pracy na Twitterze, ale nasza lepsza. Merytorycznie tak. Tylko taka bardziej kartoflana. U nich jakoś tak sładniejszej tło i kolory, dźwięk, ludzie. U nas takie beatoidy. Nas upiększa prawda. Pan Krzysztof, Rada Mediów Narodowych, zgadza się. 5 minut. Wyrobię się. A jak tam? Wakacje jakieś były? A gdzie, skąd? W domu siedziałam w bloku. Myślałam, wszyscy z Warszawy wyjadą, to ja sobie odpocznę, ale gdzie tam? Tu wiercą, tu rynny remontują, tam balkon. Wszyscy nagle za remont się biorą. Jeszcze gorąco, człowiek spać nie może, sklejony cały. A weź ugotuj coś w takim upale. Ja nie wiem, jak te kobiety w tych stołówkach na przykład. Boże. No, to bij, kto w Boga wierzy. Po pierwsze mleko. Ja nie wiedziałem, że teraz koty nie piją mleka. Zawsze piły. Co cię tam, Krzyśku, uwiera? No właśnie. No ta telewizja. A jeszcze on sobie podwyżkę zrobił na dzień dobry. To teraz ma na rękę, jak tak liczę, to ja nie wiem, ze 25 000. Krzysiu, zanim coś powiesz na Jacka, to ja chcę ci powiedzieć, że przed chwilą z Mariuszem oglądaliśmy fragmenty wiadomości i jesteśmy zadowoleni. Nie, no tak, nie, no dobrze. No, tak, bardzo dobrze. No. Jakaś taka równowaga musi być, no tak. Czasem trzeba dać odpór tej kłamliwej propagandzie i odpłacić pięknym za nadobne, tak. Tak, i w ogóle to super jest, tak. Ale oprócz tej strawy informacyjnej, no to niestety, ale... Źle? Nie, skąd? Bardzo dobrze, tylko czasami właśnie nie bardzo. To znaczy, nie mogło być lepiej, nie mogło, chociaż niekiedy właśnie nie bardzo. Ale tak jak podkreślam, cały czas jest wzorowo, cały czas wzorowo. Mariusz, ty coś z tego rozumiesz? Trzeba by jakąś maszynę deszyfryzacyjną. Czy coś? Nie! Boże! Jezus Maria! Ile on tam jest? Chwilę! Minut ile? Dopiero wszedł! Rany boskie. Z narzeczoną właśnie w Beskidy jechałem. I... Matko Boska, tak tu leciałem, że... Panie, co pan? Mało się własną śliną nie udusiłem. O Jezus. Niech pan mu nic nie wierzy. Jacek. Ten człowiek w życiu słowa prawdy nie powiedział. A nos ma taki jak stąd do Rymanowa. Dlaczego do Rymanowa? Bo każdy zdrój jest daleko... Bardzo daleko. Proszę, jak przyleciał, dowiedział się od razu długa. On tu jakiegoś kreta musi mieć, bo skąd by wiedział? Powiedz lepiej forsę skąd załatwisz na telewizję. On zawsze jest taki niby chojrak z szaliczkiem.
A potem się potyka o własne nogi i czeka, aż go podniosą. Właśnie, Krzysiek, jak z tym abonamentem? No? Tylko no. Po pierwsze, to tamten powiedział, żeby ludzie nie płacili. Tamten był, pojechał, będzie siedział. Co ty zrobiłeś w tej sprawie? A, właśnie. Ja już miałem wszystko gotowe. Ale okazało się, że to Unia też musi się pod tym podpisać. Co coś to miało być od rachunków za prąd, coś tak? No tak. Ale okazało się, że to ciężko wyliczyć, jakiś taki algorytm. Potem chcieliśmy ściągać od tych operatorów kablówek, ale okazało się, że oni nie bardzo chcą przekazywać te dane. Okazało się i tak cały czas mu się właśnie coś okazuje, słyszy pan? To za co on tę telewizję robić? Spokojnie, chłopcy. Nie po to daliśmy ludziom 500+, żeby teraz z tego ściągać abonament. Zapomnijcie o tym. No to skąd brać te forsy? Jak, nie od ludzi? Od ludzi. Tylko tak, żeby ludzie nie wiedzieli, że to od nich. Mogę do prezesa. Słowo, że na słowo. Ale panie Jurku, pan wie, że nie. No zresztą kolejka jest. Dobra, to ja pani wszystko powiem. Dlaczego pani zdaniem prezydent zawetował te ustawy o sądach? Nie wiem, bo na kolanie to wszystko było napisane. Pani to pociesznie głupiutka. Przecież to typowa robota bezpieki. Jeszcze przed wyborami stworzyli jego portret psychologiczny. I co się okazało? Że to człowiek słaby, sterowalny, niesamodzielny. Uruchomiono mechanizmy, które pełnię swoich możliwości osiągnęły właśnie w tym momencie. Przypadek? Nie sądzę. Proszę pani, poszło na to niemało szekli. Sygnałem uruchamiającym było co? Czołówka faktów 4 lipca, a w niej czytelny podprogowy komunikat. Na ulicę młodzieży z Facebooka. Tego samego dnia linie telefoniczne między Nowym Jorkiem, Tel Awiwem. Tel Awiwem i Budapesztem rozgrzały się do czerwoności. Skąd pan to wie? Tam jest kod. Prawda? No tak. A te głupie paski w TVP Info? Przecież ludzie się z tego śmieją. Twoja matka pije wodę po pierogach, ubiera się w Castoremie i pisze paski do TVP Info. Te paski wcale nie są głupie. A jakie? Tylko są dobrze zaadresowane. Inaczej się prowadzi rozmowę z profesorem, a inaczej się mówi do osiołka, co nie? To paździerz. Naszych wyborców to nie śmieszy. To są ich drogowskazy. To jest kaganiec, który wskazuje im drogę w ciemnościach. Chyba kaganek. Chyba ja lepiej wiem. Ale my nie walczymy o głosy profesorów, filozofów, prawników. No. Walczymy o głosy zwykłych ludzi. Zwykły człowiek nic z tego nie rozumie. Jakiś trybunał, co on na tym trybunale sobie rosół ugotuje, zupę zje. Czyli że co, że według was zwykły Polak to zwykły głąb? Ludzie na wsi głosują tylko na nas. Trzeba im to wszystko rzetelnie wytłumaczyć. Festiwal w Opolu jak spaprał, artystów poobrażał. Wielcy artyści, stare, powypalane ciotki. Nagle im się zachciało walczyć z dyktaturą. Jesteś na czarnym proteście? Dobrze. Jesteś na czarnej liście? Źle. Jednak jakiś dorobek mieli. Nie podoba się wielkim artystom? Pójdą boso. Pójdą boso. Wszyscy z telewizji już podchodzili. Zostały same psuje. Robią nowy program, przeemisja i spada. Ile forsy na to idzie? O, Sylwestra jak przepłacił. Disco polo wszędzie pcha. To ma być misja? Właśnie, Jacuniu. A misja? Nasz wyborca ma w dupie teatr telewizji. Nasz wyborca chce, primo, żeby ponapierniczać w PO. Sekundo, żeby był serial o nieszczęśliwych księżniczkach. I po trzecie, na koniec, disco polo i grazdenkowa gitarra. A propos, brzdąknie pan czasem na niej? A słyszał pan, że jest nowa hipoteza o zamachu na Kennedy'ego? A jaka? Że to podobno Kennedy pierwszy strzelał, a tamci to się tylko bronili.
pani ma mnie za wariata? A skąd? Proszę powiedzieć. Nie, no dziwne rzeczy pan trochę czasem opowiada. Oni by chcieli zrobić ze mnie wariata. Chcą, żeby pani tak myślała. Chcą mnie ośmieszyć, zrobić ze mnie dziwaka. Panie Jurku, a gdzie pan pracuje? Na uniwersytecie ćwiczenia prowadzę. A co? Tak, chciałam wiedzieć, z czego pan żyje. W sumie to możliwe, że to Kennedy. O! Teraz mrucy. A powiedz mi, Jacek, taką rzecz. Czy my jesteśmy pod turecką okupacją? Okupacją? A co? Co z Mariuszem nie włączymy telewizor, to leci turecki serial. A, no właśnie, ja to samo mówię. Tak walczymy z islamem, o korzenie nasze, chrześcijańskie. Dbamy o to, podlewamy, a ten co? Islam promuje. Zamachy, terrorystów, porozrywane ciała na ulicach. Wyłącz się na chwilę, dobrze? To tylko na przeczekanie. Już serial o Kazimierzu Wielkim robimy. Jakby pan te jego zamki odbudował, to byśmy na scenografii oszczędzili. Odbuduje pan? Zwariowałeś? No to jeszcze lepiej. Zbudujemy scenografię i w ten sposób oszczędzimy. Wszystkim oko zbieleje. Taki będzie cymesik. Jeszcze do Turcji to sprzedamy. Już mnie nie będzie, a to będą puszczać i puszczać. I moje będzie za grobem zwycięstwo. Do grobu to on telewizję całą wpędzi. Państwo z dykty, telewizja z paździerza i powolna śmierć w kartonach. Krzysztof. Mało zarabiasz? Dużo. Dużo masz roboty? Mało. No to dziękujemy. Nie mamy do pana więcej pytań. Będziemy dzwonić. I książkę taką napisałem. Dedykację pani napiszę. A pan nie był czasem w PZPR? Taka przykrywka dla konspiracji. A pana ojciec nie był w PZPR? Był. No to i o panu tutaj musi być. Nie ma. A dlaczego? Wystarczy, że wśród autorów jestem wymieniony. No i w dedykacji będę. No i co, udało się coś załatwić? A wie pan, że wewnątrz kuli ziemskiej jest jeszcze jedna kula? Odpieprz się pan ode mnie. Tego jeszcze trzeba będzie dopisać. I na koniec małe widowisko, światło i dźwięk. Made by Sowa and Friends. Radek. O, Grześku. Lwowski żulik. To jeszcze nic. Były prezes PKN Orlen. O, Andrzeju z P.O. To jest mój sąsiad. Mieszka wieś obok. To jest kurwa debil, no. I na koniec mój faworyt. Autorytet Stefanu. Ksiądz. On się ukazał, jak go wyjebali. I nagle, kurwa, wiesz, przylatuje ten i wszyscy, kurwa, no to nasz człowiek. Mój Boż, to ksiądz powiedział? Nasza Beata wysłała syna na księdza. A Andrzej mógł córkę na zakonnicę. To nie. To nie. Typowy język trzeciej RP. Uważaj, żeby ciebie nie nagrali. Skąd to masz? Po prostu mam. A dużo tego masz? Trochę jest. Tylko w TVP Info. Szkoda, że to tylko dźwięk. Właśnie. Powiedz im, żeby w przyszłości nagrywali z obrazem. Powiem. A czy można by ewentualnie tam... 800 milionów. Starczy ci? Dobre i to. Dziękuję bardzo.
No. To teraz się weźmiemy za prywatne media. I ta kula wewnątrz, to ciekawe, jest większa od tej kuli na zewnątrz. Jurek, a ty byś dał radę tak nawijać do kamery przez godzinę non-stop? Z sensem? Jak ci tam wyjdzie? Dałbym, ale muszę mieć kota na kolanach. Dobra, to chodź, może będę miał dla ciebie program. O, a ty wiesz, że ta mała kula to właśnie kula, która trafiła Kennedy'ego? A? Po co czekać tydzień? Już dzisiaj zobacz nowy odcinek Ucha Prezesa. Wejdź na showmax.com.